Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Zagrajmy w Krapa. Dzisiaj odcinek 10, wobec tego będzie legendarny krap. Będzie się ten cykl powtarzał co 10 odcinków, gdzie będę wybierał jakieś gry z zamierzchłych czasów, które w tamtych latach były niesamowitym krapem. Dzisiaj wybrałem grę Superman 64. Nigdy nie byłem jakimś zaciekłym fanem Supermana, aczkolwiek zdarzyło mi się przeczytać parę komiksów z tym bohaterem. Nikt go za bardzo nie lubiłem, ponieważ bohater, który może wszystko, posiada takie moce, że właściwie każdy może mu naskoczyć, jest dosyć smutne, bo to tak jak oglądać bogatego arabskiego szejka, który robi zakupy w sklepie za 5 zł. No niby to ciekawe, ale wiemy, że może tak naprawdę kupić cały sklep, tą całą sprzedawczynię i przyległe ulice do tego sklepu. Także nigdy nie przepadałem aczkolwiek za Supermanem. Pierwszy raz z Supermanem zetknąłem się z takim oto koszmarnym komiksem Superman 50 lat, może któryś z Was pamięta jeszcze. Nawet dzisiaj czytając to gówno w ogóle nie wiem, o co w nim chodzi. Także Superman był ze mną od jakiegoś od dawnych czasów i w jakiś sposób jest to postać ikoniczna, aczkolwiek ja nie za bardzo ją lubię. Dlatego dzisiaj zdecydowałem się na Supermana 64. Nie mam niestety konsoli Nintendo 64, więc wszystkie gameplaye będę nagrywał po prostu na zwykłym emulatorze. A grał będę oczywiście na padzie, także myślę, że to wszystko jakoś się ułoży. Nie wiem jeszcze jak mi pójdzie w tego Supermana, ponieważ nagrywam ten wstęp zanim jeszcze zacząłem w to gówno grać. Ale obawiam się, że może być bardzo, bardzo ciężko. No nic, zobaczymy. Zapraszam Was do Zagrajmy w Krapa, legendarny krap Superman 64 na Nintendo 64. Superman 64, wydany w 1999 roku na Nintendo 64, często jest uważany za najgorszą grę w historii. Akcja dzieje się w wirtualnym mieście Metropolis i tutaj pierwszy chuj w gardło. Czemu mam chronić wirtualnych przechodniów przed wirtualnym samochodem? Czemu go to w ogóle obchodzi? Czy Superman ma nasrane w mózgu? Najbardziej debilną sekwencją jest lot przez pierścienie. Tymi samymi pierścieniami cała ekipa Titusa jest przykuta do wioseł i zapierdala na galerze. A wszystkie barany z Titusa muszą się sprężać, bo nie dość, że galera pływa w kisielu, to prezes galery lubi sobie popływać na nartach wodnych. Więc zapierdalać szybciej, kurwa! Latanie przez te okrągłe chujstwa wyżre wam mózgi. Dlaczego w grze o Supermanie mam latać przez kółka? I tak przez 7 poziomów, kurwa 7. Superman w ogóle wygląda jak jakiś debil. Mała główka, wielkie bary, gówno we łbie. Wiecie co jest największym wrogiem Supermana? Kryptonit? Doomsday? Nie kurwa, czas. Czas, przez który Supermanowi mięknie paruwa. Każdy poziom ma określony limit czasu. O ile mogę zrozumieć 2-3 minuty na przelot przez kółka, ale na drugi poziom masz kurwa 11 sekund. 11 sekund na ogarnięcie, co masz robić. Jak się spóźnisz, zaczynasz od początku. Zanim przeczytałem o co chodzi, ogarnąłem co i jak, time out. Ktoś z Titusa grał w ogóle w to chujstwo? Wiecie, że robili to gówno 2 lata? Jak to 2 lata? Co tam się działo przez te 2 lata? Dziwki Cox Cinquecento robimy barachło na nowe Nintendo? Kto dał na to pieniądze? Dziś się tego już nie dowiemy, ponieważ Titus napierdala na galerze przy przelądku Dobrej Nadziei, starając się przepłynąć przez wszystkie pierścienie. Ironia, co? Nad grafiką nie ma się co pastwić. Kartridż na Nintendo miał 8 MB pamięci. Spróbujcie na nim umieścić chociaż spis waszych ulubionych pornosów. Jednak prawdziwi mistrzowie mogli stworzyć na tych 8 MB prawdziwe dzieła sztuki. Supermanowi jednak daleko do tego tytułu. Grafika jest słaba. Miasto może nawet duże, ale ciekawi mnie tylko dlaczego niektóre budynki są obiektami 3D, a niektóre to tylko marna tekstura. Co, czasu zabrakło? 2 lata za mało, aby to poprawić? Często dziwi mnie dobór kolorów, dlaczego tutaj niebo jest różowe i czemu niektóre postacie w mieście są normalnie kolorowe i 3D, a niektóre to tak zwane cienie.
Oj, nie chciało się tyrać przez te 2 lata, ale za to koko w nos i oko to jak najbardziej, co? Przeszkadza clipping obiektów, przecież Nintendo było mocną konsolą, poradziłoby sobie z tym dziadostwem bez problemu. Ale nie, więc zazwyczaj nie wiemy gdzie lecimy, ani po co. Gameplay położył tą grę na łopaty. Informacje co musimy zrobić są tak mało konkretne, że chuj mnie strzela. Drugi poziom, na który mamy 11 sekund, polega na uratowaniu ludzi przed samochodem. Nie ma radaru, nie wiesz co masz robić, uratuj i chuj! 11 sekund. Paradoksalnie najbardziej oczywiste są loty przez krążki cebulowe, jasne i konkretne. Problem z tym, że ledwo mogłem przejść do drugiego poziomu, a jak zawalisz drugi poziom, to zapierdalasz od początku przez kółka. Ilość prób, w których brakowało mi czasu, mogłem liczyć na dziesiątki. Frustracja, gniew i płacz towarzyszą Supermanowi od początku do końca. Sterowanie to jakaś kpina. Ile byś nie grał, nie przyzwyczaisz się do dziwnych, paralitycznych ruchów naszego herosa. Oprócz tego nasz bohater ma swoje mega moce. Super dmuch, kurwa szkoda, że nie super wciąg kresek, laser z oczu, którego nie widziałem, oraz super bieg, który w sumie nie daje nic. Oprócz tego może walić piąchami, ale uprzedzam, że zobaczenie tej akcji może wywołać trwałe uszkodzenie mózgu. Później, dużo później, gdy pot i łzy wylewałem wiadrami za burtę galery, dochodzimy do poziomu przygodowego. Cóż za odmiana. Różnica polega na tym, że teraz zupełnie nie wiemy co robić i gdzie iść. Zbieramy jakiś staw, walczymy z tym gównem, ale ani przez chwilę nie widziałem w tym głębszego sensu. Przypominam, że akcja dzieje się w wirtualnym mieście, więc po co mam bronić wirtualnego miasta przed eksplozją? Chuj z nim, niech wypierdoli w kosmos. Po co mam marnować na to mój super czas i super siły? Ilość przegranych w tej grze była porażająca. Fuck! No siema, co tam? Znowu płaczesz? Co, znowu ktoś zagniótł okładkę w twoim ulubionym komiksie? Co tam się stało, ziom? A, znowu w te głupie gry grasz, mówisz? Pokaż no mi to. Co to kurwa jest? Jak to się gra? Co to są za... To się naciska, tak? Aha, rozumiem. A te? Co to jest za gały? Aha, dobra. Zobaczymy. Obserwując Majora Kopyto, zauważyłem w nim bohatera. Bohatera zwykłych ludzi, jego męska i wspaniale ukształtowana przystojna twarz, błysk wokół i zaciśnięte usta stawiał przede mną Boga w ludzkiej skórze. Grał non-stop przez parę godzin, jego duma nie pozwalała mu przestać, nie teraz, kiedy był już tak blisko. Co z tego, że w domu zostawił włączone żelazko i gaz pod piecem? Walka trwała tu i teraz. Spokojnie przelatywał przez krążki z lekkością, jakiej brakowało mnie i mnie podobnym. Zauważyłem, że często specjalnie pomijał niektóre kółka, jakby śmiejąc się w twarz z niebezpieczeństwa i Lexa Luthora, tego psiego dzyndzla z wiewiórczym penisem. Bo potem wiedział, że musi zaliczyć już wszystkie krążki, co do jednego. Major Kopyto, ludzki bohater. Nie mogłem się nadziwić, że jedzie na Supermanie jak na kredensie. Był to gameplay, o którym kiedyś przeczytamy w książkach, o którym kiedyś ktoś głośno powie. To było mega kozackie. I wtedy z moich drżących walk wyrwał się charkot, który można było zrozumieć. Ruchome kółka. Ale Major miał to w dupie. Czy ruchome, czy nie, wchodził w nie jak w masło, ruchając deweloperów w dupska i śmiejąc się z ich partactwa. I wtedy, gdy już doszedł do połowy tej rozchujałej giery, gdy ilość pokonanych kółek była liczbą 4-cyfrową, gdy pad płonął w rękach, a Lex Luthor zesrał się na fotelu ze strachu, wtedy Lex Luthor wyłączył prąd w kamienicy. Noż kurwa twoja w dupę zapierdolona mać! No trudno, musisz dalej grać dalej, sam przebrzydło pomiocie. Fajna gra. Najbardziej podobały mi się te ruchome kółka. Ale następnym razem jak przyjdę, to zagram sobie na wyższym poziomie trudności. Lecę, trzymaj się, na razie.